Jeden silnik nam się popsuł. Jedziemy na jednym. Chyba nic nie uszkodziło, ale ma cały bok we krwi. Jakby nie doszło do tej usterki i jechałbym te rozkładowe 100 na godzinę, to być może nie miałby żadnych szans, żeby kurczę zdążyć przed tym naszym pociągiem. Taka wyjątkowa dzisiaj sytuacja. Popatrzcie, sobie tutaj stoi pociążek, wyjeżdża z Lichkowa, a my stoimy sobie, czekajcie, zupełnie w ogóle nie przy peronie, nie przy krawędzi peronowej. Musieliśmy zjechać, była właśnie mijanka tutaj szynobusów Leo Express, a na torze trzecim nie ma w ogóle prądu. Dostaliśmy rozkaz z informacją, że jazda z opuszczonymi pantografami. No i kurka felek, pierwsze moje manewry w życiu w Lichkowie. Na szczęście tarcze manewrowe wyświetlają takie same sygnały jak u nas, a dodatkowo przyszedł tutaj pan z praw żeleznicz, czy jakoś tak, z takiej czeskiej PL-ki i cały czas mi tutaj towarzyszył, mówił dokąd, kiedy, jak trzeba jechać. No i za chwilę właśnie ma przyjść z powrotem, żebyśmy się mogli już do wyjazdu w peron podstawić, więc no, taka ciekawostka. No i właśnie do pociągu wszedł pan pracownik, tarcza manewrowa się wyświetliła i jedziemy. Jesteśmy już przestawieni i popatrzcie, tak wygląda nasz rozkaz, a tak wygląda rozkaz czeski. I mamy tutaj informację, że na stacji Lichków przy wyjeździe z toru trzeciego i przy odjeździe z toru trzeciego przejechać odcinek bezprądowy w kilometrze 110 600 111 590 z opuszczonymi pantografami. Stacja Lichków, dnia, tralalala, lalalala. Wydaje mi się, że, chociaż pewnie nie, no, pewnie jestem po prostu przyzwyczajony do naszego, a wydaje mi się, że masz taki bardziej czytelny, chociaż w sumie, no nie wiem. A wasze zdanie jakie jest? Czeski czy polski rozkaz jest bardziej czytelny? Dajcie znać w komentarzu. Dobra, co do minutki planowo dojechaliśmy do Wrocławia. Teraz około godziny albo i półtorej przerwy i czekamy na naszego Kibelosa 19:38. Dobra, pociąg wjechał z opóźnieniem, więc kurka felek niedobrze, bo w Międzylesie, w Łaziewicach mamy mało czasu na próbę. Wracamy do Wrocławia. Dobra, semafor podany, lecimy. Oj, Boże. Jeden silnik nam się popsuł. Jedziemy na jednym. Kurczę, 13 minut po planie, więc już jesteśmy po odjeździe. Spróbuję zresetować i włączyć te falownik, który
Spłata w Lidle. Jest tu młotek, patrzyłaś? Jedzie mój kuzyn, zmienił barwy. Siema. 10 minut opóźnienia, zobaczymy, czy uda się wystartować na 2 silnikach. Trzymajmy kciuki. Kurka Felek. Gdzie to jeszcze wrócić do Kłodzka? Nie jesteśmy, jeszcze wolnęliśmy sarnę. Kurczę, chyba nic nie uszkodziło, ale ma cały bok we krwi. Przyjechaliśmy z 13-minutowym opóźnieniem, już jesteśmy 3 minuty po odjeździe. Kurde, jeszcze trzeba próbę zrobić. Kurde, oby z tej strony też falowniki działały. Dobra, włączyłem falowniki. Szybki. No łapa. Dobra, złapał. Kurde. Brak sprawności sprężarki głównej. No szkórka Felek. O, czekajcie, coś się tu... Dobra, włączyła się. Kurka Felek, mieliśmy jeszcze przy okazji prawie 2 kolejne sarny. Minimalnie brakło. Dobra, nie ma czasu. Jedziemy. I dojechaliśmy z 12-minutowym opóźnieniem. Pojazd, kurde, jak gdyby nigdy nic. Ale mam pewne przemyślenie. Ale to jak w Kłodzku będziemy. Chyba ta usterka była po coś, kurczę, bo naprawdę, kurde... A, dobra, nie będę zaczynał. Dokończę, jak zaparkujemy. I dobra, jesteśmy już odstawieni. Ekipa już tutaj ogarnęła skład, więc mamy chwileczkę, żebym powiedział dlaczego. Wydaje mi się, że w sumie dobrze się stało, że ta usterka nastąpiła, a mianowicie może wyolbrzymiam, albo wydaje mi się, że nie, bo jak wjeżdżaliśmy do Strzelina za pierwszym razem w stronę Ziębic, no to wiecie, na tym jednym silniku to jechaliśmy, no prędkości rozkładowej nie osiągaliśmy. Mieliśmy tam z 80-85 km na godzinę. Semafor wjazdowy jest na 100 i jest po łuku. I kurczę, wyjeżdżam za tego łuku, a tam przez tory, tuż przed moim pociągiem, przychodzi pijany mężczyzna. No i tak kurde, sobie teraz pomyślałem, że w sumie jakby nie doszło do tej usterki i jechałbym te rozkładowe 100 na godzinę, to być może kurde akurat tak by się złożyło, że ten mężczyzna no nie miałby żadnych szans, żeby kurczę zdążyć przed tym naszym pociągiem, bo naprawdę na łuku jest i kurde było blisko, więc może faktycznie, że ta usterka miała być po to, żeby się nic nie stało i święta Katarzyna tam czuwa, no kto wie. I dobra, te usterki falowników już się tutaj nam nie pojawiały, ale nie wiem, czy było widać na tym ujęciu tu z boku, że co chwilę zapalała się nam kontrolka od czuwaka. Jest to usterka, która występuje w randomowych w ogóle momentach. Raz jest, za chwilę jej nie ma i ciężko ją tak zlokalizować na warsztacie. Wydaje mi się, że ona występuje, jak są jakieś takie, wiecie, wychlapy czy coś. No, ciężko powiedzieć, że wychlapy są u nas po remoncie, ale no w niektórych momentach są takie, wiecie, że bardziej rzuca. I na rozjazdach też mi się wydaje, że to się dzieje, więc może coś w tym generatorze, coś tam w nim jest nie tak. No i też musiałem całą drogę jechać w tej nazad, znaczy no tylko w tą, 2 razy na przednim pantografie, bo jak wywaliło nam te falowniki, to wyskoczyło nam niskie ciśnienie pantografu na tyle i nie było jazdy. I teraz przed chwilą jak opuściłem tylni, znaczy przedni, żeby był tylni w górze, no to również się ta informacja pojawiła, a teraz, jak na złość, jak chciałem wam pokazać, nie ma nic. Więc kurde, powiem wam szczerze, ciężkie takie zakończenie mojego maratonu, bo przez 8 dni byłem 7 razy w pracy i naprawdę modliłem się bardzo, wyczekiwałem tego momentu, gdzie teraz będę mógł
policzyć, ile kilometrów ma przejechana maszyna, odpisać te usterki, które zauważyłem i które zniknęły, no ale niech inni mają na nie uwagę i niech wiedzą, że coś takiego się dzieje. No i w końcu będę mógł sobie odpocząć przez całe 2 dni. Dobra, to nie przedłużam. Idę sobie na oględzinki sprawdzić, co tam, jak tam wygląda po tej Sarnie. Może teraz w Kłodzku jest trochę niżej niż w Strzelinie i więcej miejsca, więc może coś tam będzie lepiej do zobaczenia. No ale chyba raczej jakby się coś stało, no to tak sprawnie by nam powrót nie wyszedł. I ewentualnie się włączę, jak podczas oględzin coś tam wyjdzie. Kupicha! Taka masakra, taka mała Sarna, a rozbrysk jest aż tam. Kurde. Dobrze, że to nie żaden dzik albo coś. Dobrze, że nic nie urwała, bo tutaj na tych łączeniach międzywagonowych są takie, wiecie, sprzęgi powietrzne zwykłe. Jak jest jakiś dzik czy coś, to potrafi to kurde wyrwać i wtedy jest lekki problem. Trzeba się tam ładować i to wszystko ręcznie robić. Dobra, to nie przedłużam. Idę sobie drugą stronę samemu. Tutaj sobie furczy ta marka. To dziękuję Wam serdecznie za obejrzenie kolejnego odcinka. Dzisiaj taki zwariowany, nieplanowany, po prostu ekstra odcineczek. Dzięki Wam za obejrzenie. Siemano.